Partnerem odcinka jest niemiecka centrala turystyki. Szanowni Państwo, moi drodzy, kłaniam się nisko. Pierwsza połowa roku upłynęła nam pod znakiem niezwykle odległych, śmiało rzec można, międzykontynentalnych podróży. Zatem teraz postanowiliśmy odwiedzać miejsca nieodległe od naszej ojczyzny, a również i naszą ojczyznę jako taką. Te miejsca bliskie wydają mi się również niezwykle interesujące. Akurat zaczynamy od zagranicy, ale zagranicy sąsiedzkiej. Zaraz zobaczycie bardzo łatwo, gdzie jesteśmy. Zgadniecie to od razu. Tak jest. Jesteśmy w Berlinie, a stoję pod bramą brandenburską. Berlin, ogromne miasto, mnóstwo historii. A mamy tylko jeden odcinek, by o tym Berlinie opowiedzieć. Zatem pomyślałem, że najlepiej to będzie zrobić, mówiąc o historii przez pryzmat kulinariów. No z reguły tak to robię, ale tym razem będę bardzo się koncentrował na historii, w zasadzie najnowszej. Zaczniemy pod koniec XVIII wieku i dojdziemy do współczesności. Zatem jesteśmy pod koniec XVIII wieku. Mamy Królestwo Prus i rok 1791. Właśnie to wówczas powstaje brama brandenburska, zwieńczona kwadrygą, czyli rodzajem rydwanu, na którym stoi bogini zwycięstwa Wiktoria. Piaskowiec częściowo z kamieniołomów w Lwówku Śląskim. Wszyscy znają bramę brandenburską, również dlatego, że zatknięto na niej i biało-czerwony sztandar w 1945 roku. W każdym razie mamy Królestwo Prus. A jak pójdziemy kawałeczek dalej, to architektonicznie i historycznie przeniesiemy się do Cesarstwa Niemieckiego. W tym celu musimy skręcić odrobinkę w tamtą stronę. Entschuldigung. Motorem zjednoczenia państw niemieckich było Królestwo Prus. I owo zjednoczenie stało się faktem w roku 1871 po wygranej przez Prusaków wojnie z Francją. Wówczas to król Prus ogłosił się cesarzem Niemiec. Powstało ogromne państwo, cesarstwo, ale cesarstwo, które było monarchią parlamentarną. Mnóstwo parlamentarzystów, trzeba było dla nich znaleźć siedzibę. Stolica państwa ta sama co stolica Prus, czyli Berlin. Zatem w roku 1894 oddano do użytku Reichstag, czyli niemiecki parlament. I pełnił on swoje funkcje do 1918 roku jako parlament Cesarstwa Niemieckiego, potem jako parlament Republiki Weimarskiej. I tak było aż do roku 1933. Wówczas to Adolf Hitler został mianowany kanclerzem. I jedna z pierwszych rzeczy, jaką hitlerowcy zrobili, to podpalili Reichstag. To był oczywiście pretekst. Oskarżono o to komunistów. Georgi Dymitrow Bułgar, komunista, został uniewinniony. Został skazany na śmierć Holender van der Lubbe. On się słabo bronił, ponieważ był to człowiek upośledzony umysłowo i z pewnością tego nie zrobił, ale nie chodziło o to, co kto zrobił. Chodziło o to, by mieć pretekst. Musimy się bronić, komuniści chcą nas zabić, zawieszamy swobody obywatelskie, wprowadzamy zamordyzm i terror. I tak się stało. Spalony Reichstag stał. Wybrano potem niby jakichś posłów, to byli sami członkowie NSDAP, nie obradowali tu, obradowali w budynku opery, co najlepiej oddaje operetkowy charakter tejże pseudodemokracji, która była przecież przerażającą tyranią. No a po wojnie co? Stolica Niemiec Zachodnich to Bonn. Tu NRD-owcy nie mogli się zbierać, bo to było w Berlinie Zachodnim.
No więc to stało i dopiero po zjednoczeniu Niemiec odnowiono całość. Norman Foster zaprojektował ową wspaniałą szklaną kopułę i to działa jako serce niemieckiego parlamentaryzmu. Ale trochę wybiegłem w przód, bo tak naprawdę chciałem teraz w mojej opowieści skupić się na kulinariach z czasów Królestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej. Na rzeczach, które nadal są jadane, nadal są podawane w Berlinie, a wedle niektórych są esencją tutejszej kuchni. No to do dzieła. Tak, idziemy jeść, ale jeszcze króciutki postój nad Szprewą, bo też pięknie to miejsce wygląda. Brama Brandenburska, ona jest tam, była w Berlinie Wschodnim, zaraz za nią była granica. I tak naprawdę nie dało się jej zwiedzać, również z Berlina Wschodniego. Tylko specjalnie nerdowscy goście mieli do niej dostęp. No i teraz ważna rzecz. Mówiłem o tym, że pamiętamy wszyscy polską flagę w maju 1945 zawieszoną na bramie brandenburskiej. Pamiętamy, ale nie z rzeczywistości. Pamiętamy ją z filmu Czterej Pancerni. Natomiast w rzeczywistości polski żołnierz, który chciał to zrobić, został zastrzelony przez Sowietów. Sowieci zarówno bramę brandenburską, jak i Reichstag traktowali jako własny łup najważniejszy wojenny i nie pozwalali tam wieszać czegoś innego. W rzeczywistości polska flaga zawisła wtedy na kolumnie zwycięstwa. A teraz jedzenie. Ten fragment Berlina, czyli Szprewa i Rathausstrasse, to są miejsca, w których mamy coś, co nazywa się Berliner Kneipe, czyli lokale specjalizujące się w tradycyjnej miejscowej kuchni. Kuchnia berlińska o korzeniach pruskich, sycąca. No na pewno to nie jest rafinada w stylu włoskim, ani perwersja w stylu francuskim, ale to są naprawdę piękne rzeczy, głęboko w historii osadzone. Zacznijmy od tego. Pieczeń na kwaśno, pieczeń wołowa, Sauerbraten. Trzeba mianowicie zrobić wołowinę w ten sposób, by skarmelizować cukier, dodać do tego trochę octu i sos musi być słodko-kwaśny. I właśnie taki jest. Do tego Klößchen, czyli kluchy, bardzo podobne do klusek śląskich, ziemniaczane kluski, podane ze zrumienioną w maśle bułką tartą. W niektórych wersjach w środku mamy jeszcze grzaneczkę, ale nie musi jej być. Tutaj nie ma. Ciasto jagna, śląskie kluski niemal. Do tego modro kapusta. Kiszona nie. Czerwona, podprawiona octem kapusta goździki. Kapusta kiszona jest tutaj. To jest danie, które nazywa się staroberliński talerz woźnicy. I tu mamy właśnie kiszoną kapuchę. A co to jest? To jest coś, co uwielbiam. To nie jest podawane przez cały rok. W lecie, późnym latem do jesieni tego nie ma. To jest mianowicie jarmuż duszony. Greenkohl. Jarmuż duszony, który idzie w parze z kiełbasą i wtedy to się nazywa pinkel. Super połączenie. Z taką właśnie podwędzaną kiełbasą. Ale tu mam kompozycję znacznie bardziej złożoną, gdyż, jak widzicie, mamy tu sos na bazie ciemnego piwa, mamy tu ziemniaki, mamy tutaj kiełbasę parówkową, mamy kiszoną kapustę i w końcu buletten, czyli takie pulpety z mielonego mięsa, które w innych częściach Niemiec nazywają się frikadellen, a tutaj buletten. I teraz jeszcze, zanim zacznę gadać, trochę tej wędzonej kiełbasy. Ten sos piwny, świetny. To cudo. Dodatek już znacie. Owe Klößchen. Golonka, która jest trybowana, pozbawiona kości, gotowana, podawana z sosem chrzanowym. No i jeszcze cielęca wątróbka.
troszeczkę krwi widać, czyli nie jest przepieczona, jest omączona, na bardzo mocnym ogniu usmażona. Do tego jabłka, plasterki jabłek, pire ziemniaczane i gurken salat, czyli mizeria. To właśnie dzięki takim daniom Prusy osiągnęły sukces. Również dzięki takim daniom. Zobaczcie, państwo, które nie miało żadnych surowców naturalnych, bogactw, edukacja, szkolnictwo, prosta kuchnia, syta kuchnia i zjednoczyły Niemcy. Ja się teraz jednoczę z tym, co mam na talerzu. Gdybym miał to jeść codziennie oczywiście, to bym zwariował, wcześniej bym pękł. Ale raz na jakiś czas taka wędzona kiełbasa z jarmużem, rzecz piękna. Stryj Dionizy z Niziurskiego po schabie z kapustą musiał spać 3 godziny. Po tym będę musiał spać tyle samo, co rycerz na Giewoncie. No nie, może trochę krócej, bo ten rycerz na Giewoncie się jeszcze nie obudził, a ja się z pewnością obudzę. Dla ludzi mojego pokolenia, urodzonych w PRL-u i w niej żyjących, Berlin był symbolem wolnego świata. Mam oczywiście na myśli Berlin Zachodni. Był w dodatku najbardziej dostępnym owego świata fragmentem. Dlaczego? Ano dlatego, że w przeciwieństwie do Niemiec zachodnich, do Berlina nie trzeba było wizy. Zatem robiliśmy tak w latach 80., jak już zawiesili w Polsce stan wojenny. Kupowaliśmy w Polsce bilety kolejowe bardzo tanie do Berlina Wschodniego. Tu zaraz jest Friedrichstraße. Tam się przekraczało granicę między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. I człowiek był już właśnie tutaj i oddychał wolnym powietrzem. Co ważne, nie mogliśmy wtedy przekroczyć tej linii. To jest słynny checkpoint Charlie, czyli niegdysiejsza granica między Berlinem Zachodnim a Wschodnim. Tu się kończył sektor amerykański, akurat mnóstwo filmów, również szpiegowskich. Tutaj wymieniali słynnych szpiegów. No więc przyjeżdżaliśmy tutaj, a kiedy jechaliśmy dalej, to zdobywaliśmy na przykład wizę Beneluxu. Jak się ją miało, to wystarczyło zdobyć tranzytową wizę niemiecką. Wtedy trzeba było w Warszawie spędzić parę tygodni w kolejce do ambasady, ale w końcu była owa wiza. I łapaliśmy stopa, jechaliśmy ową autostradą dup przez NRD do granicy z F-em, a potem dalej, a potem Bruksela, Paryż. Człowiek czuł się wolny. A teraz to jest pamiątka historyczna po świecie, którego już nie ma. Tam na Friedrichstraße kiedyś NRD-owcy świecili mi lampą w oczy. Byłem w Belgii i w tejże Belgii, jak już wracałem z powrotem do Polski, gospodarze dali mi marki wschodnio-niemieckie. Byliśmy w latach 60. w NRD, nie będziemy już tam nigdy, nie potrzebujemy tych marek. Tylko że te marki wycofano już z obiegu i oskarżono mnie o próbę wwozu numizmatów do NRD-ówka. Lampa w oczy, wiecie, psy, wilczury, te groźne mundury. O tutaj panowie są w takich właśnie groźnych mundurach, w dawnych wschodnio-niemieckich pograniczników. W Paryżu kupiłem sobie płaszcz uniform Blitz NRD-owski. Robił furorę, pagony. Bardzo tanio. To wszystko było i miejmy nadzieję, że to się już nie wróci. Moi drodzy, oto Aleksanderplatz, czyli serce dawnego Berlina Wschodniego. Opowiadałem wam o moich bytnościach w Berlinie Zachodnim. No, oczywiście, jak się było w Berlinie Zachodnim, tak jak ja w nim byłem, to się musiało być też i we Wschodnim. Ale byłem wcześniej w Berlinie Wschodnim docelowo, bo podróże do Berlina Zachodniego to mniej więcej od 1985 roku. A byłem w Berlinie Wschodnim i tutaj na Aleksanderplatz w roku 1981. Byłem tu z wycieczką licealną i w dodatku odwiedziliśmy miejsce, które architektonicznie
było ikoną całej NRD. Chodzi mianowicie o ową wieżę telewizyjną, a w tamtej kuli już wówczas mieściła się restauracja. Tak, i ja w tej restauracji byłem, kompletnie nie pamiętam, co jadłem. Pamiętam dwie rzeczy, że jak siedzieliśmy tam, to gapiliśmy się głównie na Berlin Zachodni, wówczas jeszcze nam całkowicie nieznany, i pamiętam też, że miałem wtedy ogromne, sumiaste wąsy. No ja wiem, siara lekka, ale to były takie czasy. Wąsy wtedy były symbolem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Lech Wałęsa miał wąsy, większość opozycjonistów miała wąsy, brody i takie długie swetry z owczej wełny. No po prostu wtedy mały wąs nie miał szans. Więc ja tam siedziałem, zagryzałem koniec owego wąsa, ogarniałem wzrokiem Berlin Zachodni, czasami łypałem na Berlin Wschodni i myślałem sobie, Boże Święty, czy to kiedyś będzie jedno miasto niepodzielone? No i jest. Moi drodzy, to nie jest już Berlin Wschodni. Aleksanderplatz to jest po prostu Berlin. W naszej opowieści kulinarno-historycznej proponuję przenieść się do czasów, kiedy to Berlin był jeszcze niemal bezkresnym morzem gruzów. Jest rok 1949. Miasto jest podzielone na strefy okupacyjne, rzecz jasna, ale nie jest przedzielone murem. Mur powstał w roku 1961. I właśnie w roku 1949 niejaka Herta Heuwirth postanowiła nieco wzbogacić kiełbasę, miejscową kiełbasę, wursta, albo gotowaną, albo smażoną. Zdobyła od prawdopodobnie żołnierzy brytyjskich, strefa okupacyjna brytyjska przecież również była, zdobyła ketchup, ketchup, zdobyła sos Worcester oraz proszek curry. I wzbogaciła ów ketchup tymi dodatkami i tym polała kiełbasę. I to szybko stało się przebojem w całym Berlinie. Pamiętacie, miasto podzielone na strefy okupacyjne, ale ludzie mogą swobodnie pomiędzy nimi się przemieszczać. I bardzo szybko currywurst, kiełbasa curry stała się symbolem kulinarnym Berlina, a potem zaczęła być podawana w całych Niemczech. Dzisiaj jest to street foodowy, uliczny niemiecki hit. A jesteśmy w lokalu, który robi bardzo dobrego currywursta i w dodatku sami robią sos. Zresztą opowiem wam o tym, jak będę miał egzemplum przed sobą. Wybrałem bratwursta, czyli kiełbasę pieczoną, a nie kiełbasę gotowaną. Był wybór. Wziąłem bez frytek, no bo po co mi frytki? Zależy mi na currywurście. No i teraz, po czym poznać, że lokal jest dobry? Mówię o lokalach oczywiście w currywurście się specjalizujących. No ów sos to nie może być zwykły ketchup, taki ze sklepu, tylko to musi być ketchup curry, czyli półka wyżej. W Polsce można takowe kupić w sieciach niemieckich sklepów spożywczych. Bardzo lubię ketchup curry. Ale poza tym ketchupem curry mamy tutaj jeszcze całość posypaną proszkiem curry. No i ponieważ jest to jedzenie uliczne, więc taką kiełbaskę, takiego bratwursta się tnie, no i je się to przy pomocy drewnianego szpikulca. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Dzisiaj, jak powiedziałem wcześniej, currywurst można znaleźć w całych Niemczech, ale również się rozprzestrzenia na inne miejsca. Widziałem to w Austrii, widziałem to w Szwajcarii, widziałem to w kilku miejscach, w Polsce również. My tak łatwo
adaptujemy różne fajne rzeczy. Słuchajcie, skoro ja w Polsce widziałem coś, co nazywa się poutine i jest przysmakiem z Quebecu, a są to frytki z sosem pieczeniowym posypane takim startym serem i ktoś to w Polsce robi i sprzedaje. No, wolę od poutine currywursta. Jeszcze jedna rzecz. Świetny sos. Jeszcze jedna rzecz reklamująca ów lokal. Pamiętacie owo półpornograficzne zdjęcie Erisa Honeckera całującego się z Leonidem Breżniewem? No tutaj są niejako przed pocałunkiem, bo żeby ich usta się spotkały, muszą wciągnąć bratwurścika polanego ketchupem curry. Rzeka Szprewa, jej główny nurt, akurat w tym miejscu naturalna granica pomiędzy dawnym Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim. Ja jestem po stronie wschodniej, tam był Berlin Zachodni. Ale to przez długi czas istnienia NRD i Berlina Zachodniego była granica przekraczalna, no bo na Szprewie są mosty i dało się przejść z Berlina Wschodniego do Zachodniego i na odwrót. Korzystano z tego, bo nie tylko uciekali do Berlina Zachodniego, który już był poddany błogosławionemu działaniu planu Marszala, NRD-owcy, ale na przykład uciekali też różni szpiedzy komunistyczni. Słynny Józef Światło, który był ubekiem i demaskował potem stalinowski reżim w Polsce, no przyjechał do Berlina Wschodniego, przebrał się w ciuszki cywilne i przeszedł do Zachodniego. W związku z tym komuniści powiedzieli basta. I 13 sierpnia roku 1961 zaczęli odgradzać Berlin Wschodni od Zachodniego murem. Próbowano, kiedy ten mur powstał, go przekroczyć, ale w wielu miejscach była to bariera nie do pokonania. No tak jak w tym wypadku. Mamy po pierwsze rzekę, po drugie mur. Właściwy mur stoi tutaj, pomiędzy tym przestrzeń pełna drutów kolczastych, patrolowana przez NRD-owców z psami. Oni jeździli takimi śmiesznymi trabantami cabrio i patrolowali ten rejon. Wiele ludzi straciło życie, próbując ów mur pokonać. No i Berlin Zachodni początkowo odcięty od świata, bo otoczony przez NRD. Uruchomiono most powietrzny. Bardzo słynna historia. No i Berlin Zachodni przetrwał, a mur stał się symbolem komunistycznej opresji. I jego zburzenie w listopadzie 1989 roku stało się również symbolem końca tej opresji. Zaczęło się w Polsce Solidarność i potem efekt domina. Oglądałem w Anglii z prawdziwym wzruszeniem, bo wtedy w Anglii byłem, transmisję, jak ludzie od strony NRD-owa i od strony zachodniej wdrapywali się na ten mur, pili szampana, bratali się, rozwalali jego fragmenty. Tutaj stoi. Przyjrzyjmy się mu od drugiej strony. Upadek muru był końcem epoki. Berlin się zaczął rozwijać, Berlin się połączył. Nic więc dziwnego, że dzisiaj praktycznie muru już nie ma. To jest miejsce, w którym zachowano niecałe 2 kilometry muru, w tym miejscu dokładnie, w którym kiedyś on stał. Bo mamy różne fragmenty muru jako eksponaty w galeriach, zresztą nie tylko tutaj. Był wysyłany, cięty na kawałki i wysyłany na cały świat. Ale tutaj stoi tak jak stał, z jednym wyjątkiem. Otóż po końcu NRD zaproszono tutaj artystów, przeszło 100 z całego świata, którzy właśnie na tym zachowanym fragmencie zrobili to, co do dzisiaj możemy podziwiać. Mamy tu wspaniałe murale. Z pewnością ten jest najsłynniejszy. Owo okropne zdjęcie przedstawiające całującego się Honeckera z Breżniewem, pokazujące ów serwilizm NRD-owców wobec Sowietów, jest najchętniej odwiedzanym
muralem w Berlinie i najchętniej odwiedzanym fragmentem niegdysiejszego berlińskiego muru. To kiedyś dzieliło, a dzisiaj spójrzcie, to łączy. Przechodzę mostem nad Szprewą i kieruję się w stronę dzielnicy Kreuzberg, czyli tam jest dawny Berlin Wschodni, a tam dawny Berlin Zachodni i dzielnica Kreuzberg. A dlaczego tam idę? No idę tam po to, by wprowadzić kolejny, jakże ważki, kulinarny temat. Temat niegdyś bardzo ważny dla Niemiec i Berlina Zachodniego, dla Niemiec zachodnich, dzisiaj ważny dla całych Niemiec, całego Berlina, ale ważny również dla nas. Żeby o tym dobrze opowiedzieć, musimy cofnąć się do końca lat 60. Mamy niemiecki cud gospodarczy. Mówię oczywiście o Niemczech Zachodnich. Niemcy napompowane pieniędzmi z planu Marszala, dowodzone ekonomicznie przez ministra gospodarki Ludwika Erharda, odnoszą ogromny sukces. No i zaczynają potrzebować rąk do pracy. Brakuje ich zarówno w Niemczech Zachodnich, jak i w zachodnim Berlinie. I sprowadzają gastarbeiterów, głównie z Turcji. No i ci Turcy zaczynają tu pracować, ale zaczynają myśleć również o swoim jedzeniu. I tak rodzi się, moi drodzy, kebab. Kebab berliński, kebab niemiecki przyszedł z Turcji. Został tu przekształcony, zmieniony. A do nas kebab nie przyszedł z Turcji, przyszedł z Niemiec. Kreuzberg, niezwykle ważne i ważkie dla kebaba miejsce. Tam właśnie idziemy, by nie mówić wam o jedzeniu na sucho. Początkowo Turcy tutaj podawali kebaba tak, jak podaje się go w Turcji. Czyli po prostu na talerzach, jako danie, ścinane mięso z pionowego rusztu z dodatkami. No ale szybko doszli do wniosku, że znacznie więcej osiągną, jak będą to pakowali w bułę. I ludzie to będą brali do łapy. No, większa sprzedaż. A też Niemcy nie chcieli zasiadać, nie chcieli długo siedzieć, no po prostu coś brali, jedli. No i tak się narodził ów styl już berlińskiego, niemieckiego kebaba. No ale w latach 90. na ich początku, właśnie tutaj na Kreuzbergu, zaszła kolejna zmiana. Ludzie zaczęli pragnąć lżejszej kuchni. I tak powstał Gemüse kebab. Gemüse oznacza jarzyny. To nie znaczy, że są tutaj same jarzyny i to nie znaczy, że są to po prostu kawałki pomidora czy też sałaty. Chodziło o to, że mięso to jest zawsze kurczak, a do tego mnóstwo grillowanych najczęściej jarzyn. I teraz dwa sposoby jedzenia. Albo brot, czyli taka chrupiąca buła, albo po prostu durum, czyli zawinięte wszystko w ów placuszek, taki lawasz pod płomyk. Ja mam najbardziej klasyczną wersję, moim skromnym zdaniem, czyli brot. Do tego jest konieczny widelec, bo duruma można zwinąć i tak pakować do ust. A ja będę to robił tak, jak tutaj się to robi, czyli wyjadał widelcem to wszystko ze środka i potem schrupię bułę. Ów Gemüse kebab wymyślił tutaj niejaki Mustafa. Zresztą Mustafa z kebab działa do dzisiaj, tylko że tam się stoi w kolejce godzinka to minimum. To miejsce nazywa się Tunas i ma równie dobre opinie. Zresztą tutaj takich Gemüse kebabów znajdziecie co niemiara. No tylko sprawdzajcie, który akurat jest na topie. No jesteśmy w końcu na Kreuzbergu, czyli w ojczyźnie Gemüse kebaba. Jest bardzo ładnie cienko ścięte i przypieczone mięso z kurczaka. Mam tu trochę sera słonego. Jakbyśmy byli w miejscu greckim, powiedziałbym, że fety, ale to jest penir, bo jesteśmy w miejscu tureckim, instatu nascendi. No i cóż wam mogę powiedzieć? To jest w kategorii kepsa po prostu dobre jak cholera. Do tego ajran, zresztą
sprawdziłem, bo są napisy po polsku. Robiony jest tu w Berlinie przez jakąś turecką firmę, ale u nas przecież kebaby i ajran to również dla wielu jest artykuł codziennej potrzeby. Bo tak, to właśnie przyszło do nas stąd. Nie dam złego słowa powiedzieć na dobrego Gemizę kebaba. A teraz nie będę w stanie w ogóle nic powiedzieć. Very good. W naszej berlińskiej historii docieramy do współczesności, ale żeby lepiej zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy, cofnijmy się w przódy trochę w tył. To było w czasach podziału Berlina i podziału Niemiec miejsce kompletnie opuszczone. Tak zwana strefa śmierci pomiędzy granicą, w tym miejscu na Szprewie. A teraz mamy tu serce nowego Berlina. Doskonale stąd widać kopułę Reichstagu. Norman Foster, mówiłem o tym wcześniej, ale widać też inne wspaniałe rzeczy. Symbole architektoniczne nowego miasta. Cube Berlin, czyli biurowiec, ale jeden z najinteligentniejszych na świecie. Ten budynek sam myśli, nie wiem czy sam mówi, ale jest piękny. Obok nowy dworzec, dworzec główny, Hauptbahnhof. No i ta cała okolica na wszystkie strony ilustruje nam to, czym jest w tej chwili to miasto. Jest nowoczesnym, bezpretensjonalnym miastem, stolicą wielkiego kraju, stolicą Zjednoczonych Niemiec. No i pora dotrzeć do współczesnej kuchni berlińskiej. I właśnie za chwilę to uczynimy. Opuszczam właśnie główną ulicę, jestem między hotelem Westin a Operą Komiczną i zagłębiam się w podwórka, w miejsca, które wydają się z pozoru irracjonalne dla człowieka, który chce zwiedzać miasto. Ale one w Berlinie irracjonalne nie są. Są niezwykle ważne. Chodzi bowiem o scenę klubową. Scenę klubową, która w tym mieście jest jedną z najwspanialszych na całym świecie. Dlaczego właśnie tu? No, bardzo prosta sprawa. Mamy miasto świeżo połączone, mur już upadł, jest mnóstwo pustostanów i w tych pustostanach powstają kluby, powstają galerie, kwitnie kultura techno. Jednym z ludzi, którzy byli pionierami tegoż klubingu, był człowiek, który przyjechał tutaj z Londynu, ale Niemiec. Mówili na niego Kuki i założył pierwszy klub. W tym klubie była tylko ostra muza i wódka, ale ludzie powiedzieli, no dobra, a dawaj do wódki na przykład również sok taki a taki. Dał, a potem powiedzieli, a może byśmy tu coś zjedli. Ponieważ Kuki był i nadal jest wegetarianinem, więc zaczął karmić. Ale to było wszystko frikowe, anarchistyczne. Zatem nie zalegalizował tej restauracji. Miał pecha, bo przyszedł krytyk kulinarny i zachwycił się tym, opisał, nagłośnił całą sprawę. Zaczęły się kłopoty. Restauracja musiała być zalegalizowana. To nie było tutaj. Tutaj powstała już jego restauracja, całkowicie legalna, jako koncept łączący klubing z fine diningiem. Wszystko w kulturze techno. Zobaczcie, dopiero tutaj wiemy, gdzie jesteśmy. Cookies Cream, tak się to miejsce nazywa. I zarówno tutaj, jak i w przypadku wielu innych barów i klubów musimy zadzwonić, by nas wpuścili. Jesteśmy tutaj w ciągu dnia. Tak naprawdę jedzenie odbywa się tu popołudniami i wieczorami, a kultura klubowa kwitnie nocami. No dobra, halo? Wchodzimy do środka. No i jesteśmy. Zobaczcie. Good evening, hello. Jesteśmy teraz, jak powiedziałem, w godzinach wczesnopopołudniowych. Gdybyśmy tu byli o 1:00, 2:00 w nocy, o 5:00 nad ranem, tutaj kłębiłyby się
tłumy. Tutaj by była zabawa. To jest część barowa. Klub jest po drugiej stronie. A my idziemy do Cookies Cream. Idziemy do tego niezwykłego miejsca, które łączy w sobie fine dining i techno. Coś takiego to tylko w Berlinie. Restauracja jest jeszcze nieczynna, ale tutaj jest niezwykle trudno się wbić, więc byli tak mili, że przyjęli nas przed otwarciem. Przyszli specjalnie dla nas. Vielen Dank. Danke sehr. Restauracja jest instatu nascendi wegetariańska, ale ma też dedykowaną osobną kartę dla wegan. Danke. I mam przed sobą 3 dania. Zanim o nich opowiem, zanim je zdekonstruuję, to musicie wiedzieć, że ten lokal od roku 2018 ma gwiazdkę Michelina. Jest to jedna z pierwszych restauracji wegetariańskich i wegańskich w Niemczech, która takim wyróżnieniem się cieszy. No, w pierwszej 2 takowych się mieści i nieprzerwanie ową gwiazdkę posiada. Żeby tutaj zarezerwować stolik, trzeba to zrobić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. No i dania. Zacznijmy od tego, co jest w kieliszku. Oczywiście jest tu sommelier, który proponuje dania osobne do każdego talerza, ale ja mam coś uniwersalnego. Niemiecka rzecz, Sekt mianowicie, ale Brut Nature, czyli wino robione metodą szampańską, bez dosage, czyli bez dodatku owej słodyczy. To jest wino z Nadrenii. No i to jest po prostu fantastyczny sekt, który świadczy o tym, że porządny sekt, porządne cremant i porządne wino musujące również z Polski, robione metodą szampańską, jakościowo wcale nie musi być od szampana gorsze. A teraz dania. To jest wariacja na temat kohlrabi. Kohlrabi to po niemiecku kalarepka. I mamy tutaj kilka postaci tejże kalarepki. Ta na dole była marynowana w miso. Sos to jest vinaigrette na bazie maślanki. No widzicie, tu są takie chipsy kalarepkowe, tu są jeszcze kalarepki pod postacią pire i w końcu kalarepka w kawałku, ta w miso. To jest wariacja na temat rzodkiewek. Do tego mamy 7 ziół, do tego mamy lody zrobione na bazie musztardy Dijon i takie chipsy zrobione z ciasta chlebowego ciemnego, a ciemny chleb na zakwasie to jest jeden z symboli niemieckiej kuchni. No i danie, które jest tutaj od samego początku. Danie, którym lokal się pieczętuje, mianowicie knedle z parmezanem. Również z parmezanowym sosem, ale uwaga, to jest parmezan taki, który mogą zjeść wegetarianie, nie weganie, bo jest on co prawda robiony z mleka, ale nie przy pomocy podpuszczki enzymu z żołądka, tylko metoda wegetariańska właśnie, więc rzecz dla wegetarian, nie dla wegan. Dobra, to jest malutki nożyk do przystawek, ale ja wezmę duży nóż, żeby móc wszystkiego odrobinę spróbować. Kalarepka. Kalarepkę ubóstwiam. Pamiętam z dzieciństwa kalarepkę faszerowaną, no, rzeczą nie wegetariańską ani wegańską, cielęciną, z ogromną ilością koperku. Mamusia tak robiła. Kalarepkowa eksplozja. Świeżość, doskonały jest ten maślankowy vinaigrette. Bardzo mnie kręci musztarda diżońska. Musztarda diżońska nie znaczy, że jest ona francuska, gdyż musztardę diżońską, jeśli się robi wedle określonej receptury, można robić wszędzie, również w Polsce czy w Niemczech. I wszystko, co tutaj jest na tym talerzu, pochodzi z Niemiec właśnie, również zioła. Musztarda diżońska też.
Rzodkieweczka. To jest absolutnie obłędne. Lody, no tak, trzeba o tym powiedzieć. Zmiana stanu skupienia, bardzo intensywny smak gorczycy, pikantny. To jest boskie. Boskie, zresztą jedno i drugie. Świeże, konsystencja, chrupiące w buzi. A to specjalnie na koniec, gdyż pewnie jest to najintensywniejsze smakowe doznanie. Tak mniemam, no bo wiecie, Parmigiano Reggiano to jest jednak potęga. O, mogę być nieobiektywny, gdyż powiem to po niemiecku, ale przetłumaczę. Knädelzeit ist Glücklichkeit, czyli czas knedli, to jest czas szczęścia. Ale czasem szczęścia może być również pobyt w Berlinie. Wspaniałe, różnorodne miasto. I zobaczcie, ile rzeczy tutaj jest. Klubing. No dobra, tego już nie będziemy filmować. Ale dzisiaj wieczorem techno party. Moi drodzy, do zobaczenia gdzieś na klubowej trasie w Berlinie. Ale świetne miejsce. Kohlrabi, jo.